Odwiedzając Turcję kamperem lub innym samochodem, mamy dużo większe możliwości zwiedzenia jej zakątków. Na naszą listę miejsc wartych odwiedzenia wrzuciliśmy i takie, które są bardzo znane i popularne, ale też takie, które często są omijane bokiem. Niejednokrotnie z powodu małej popularności, ale też nierzadko dlatego, że nie zawsze są po drodze czy blisko jakichś odwiedzanych kurortów. Niektóre miejsca z listy już prezentowałem w filmach na tym kanale, a te, które nie zdążyły się jeszcze pojawić, zapewne pojawią się w niedalekiej przyszłości. Z założenia miało to być luksusowe osiedle mini pałacyków. Docelowo miało powstać ponad 700 luksusowych willi w stylu disneyowskim. Realizacja projektu zaczęła się w 2011 roku, a w planach miały być również centrum handlowe, łaźnie, kina, obiekty sportowe, których oczywiście nigdy nie wybudowano. Co ciekawe, ponoć połowa domku została już sprzedana. Klientami mieli być głównie zamożni inwestorzy z Zatoki Perskiej. I pomimo, że cena pojedynczego domu wynosiła pomiędzy 400 a 500 tysięcy dolarów, projekt nie został dokończony, a firma zbankrutowała. Ponoć ze względu na kryzys ekonomiczny w 2018 roku. Do niedawna można było nieoficjalnie wejść na teren osiedla i sobie pochodzić pomiędzy budynkami, ale aktualnie wszystko jest ogrodzone i ochraniane. Choć ciekawostką jest to, że na jednej z bram zainstalowano coś w formie bramki z kołowrotkiem, jakie można spotkać na przykład w metrach czy innych miejscach, gdzie przechodzi się płacąc bilet. Tak więc wygląda to tak, jakby ktoś planował w przyszłości odcinać kupony od popularności tego miejsca. Chimera była ziejącym ogniem potworem, który tu na tej górze został pokonany przez wlanie w gardziel rozgrzanego ołowiu przez lecącego na Pegazie Belarofonta. No tak przynajmniej mówi oficjalna wersja. Okej. Jeszcze inna wersja jest taka, że te ognie stanowiły punkt orientacyjny dla, uwaga, żeglarzy. Wrzucamy to miejsce na listę bardziej jako ciekawostkę, bo jeśli już dotrze się na miejsce, wielu ludzi może być zawiedzionych. My trochę byliśmy. Na reklamach i zdjęciach niejednokrotnie można zobaczyć dużo ogni o sporych rozmiarach, a gdy już jesteśmy na miejscu, to jest to dosłownie kilka płomyczków w kilku miejscach. Moglibyśmy oczywiście poczekać do nocy i odpowiednio wykadrować zdjęcia, aby wyglądały na większe i bardziej efektowne, ale na nas nie zrobiły większego wrażenia same w sobie, a bardziej właśnie jako ciekawostka. Jeśli macie zapalniczkę, a ognie się nie palą, to można je na nowo odpalić. Obstawiam, że po deszczu ktoś z obsługi przychodzi odpalić większość z nich, a oficjalnie twierdzą, że te ognie palą się od 2,5 tysiąca lat. Niemniej warto odwiedzenia, jeśli jesteście w okolicy. To może warto odwiedzić to miejsce dla choćby wyobrażenia sobie, że fajnie by było mieć taki palnik w domu, gdy nie trzeba płacić za gaz. Nie polecam jeść pieczonych na tych ogniach kiełbasek, ale i tak takie pieczenie robi wrażenie. Żadne zwierzę oczywiście nie ucierpiało podczas realizacji tego filmu. Na trasie Istanbul-Ankara znajduje się bardzo fotogeniczne i intrygujące miejsce. Wystarczy dosłownie zjechać kilkaset metrów i można poczuć się jak na planie filmu na wyspie Devon albo na Marsie. No może nie te kolory, ale filtrami można wiele załatwić. Miejsce to znajduje się ponoć na historycznym jedwabnym szlaku. Według OFI wersji za kolory na górach odpowiadają różne warstwy geologiczne z różnych okresów. Okej, czy te warstwy zostały naniesione, czy spadały okresowo z nieba? Nie wiem, ale na pewno miejsce robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza z lotu ptaka, a w naszym przypadku z lotu drona. Co do ptaków, miejsce znajduje się na obrzeżach rezerwatu właśnie ptaków i w okolicy jest kilka punktów obserwacyjnych, gdzie można przez na przykład lornetkę obserwować sobie te latające stworzenia. Jeśli ktoś lubi takie miejsca,
to zdecydowanie możemy polecić gorące źródła Sultaniye w południowo-zachodniej części Turcji. Ciekawostką jest to, że wody są słone, a nawet bardzo słone. Tak więc mocząc się w basenach czy bajorkach o zapachu zgniłych jaj, można wręcz niemal unosić się na powierzchni. Gdy my byliśmy, wejście na cały dzień kosztowało 20 lir, czyli około 5 zł. Jak wszystko w Turcji, tak i tu ceny ponoć wzrosło o 50%, jak sprawdzaliśmy, i aktualnie koszt wejścia to 30 lir. Jakby nie było, warto to miejsce odwiedzić, a jeśli podróżujecie kamperem, można zostać za dodatkową opłatą na parkingu obiektu. My woleliśmy oczywiście zostać parę nocy kilkaset metrów dalej w leśnej ciszy. Oczywiście poza basenami, z czego dwa znajdują się pod kopułami, dosłownie, jest też bagienko z ponoć leczniczym błotkiem, a gdyby ktoś potrzebował się schłodzić, można wskoczyć do jeziora graniczącego z terenem obiektu. My to miejsce odwiedziliśmy i byliśmy zadowoleni. O Kajkoj zrobiłem film i można go sobie już obejrzeć. Wrzucę link w opisie, żebyście nie musieli szukać, no chyba że chcecie sami. Dodam, o czym wspominałem na początku, że mamy w planach zrobić też kolejne filmy z innych miejsc wartych odwiedzenia w Turcji. W skrócie, żeby nie powtarzać, Kajkoj jest miastem, które według OFI wersji sięga swoją historią do 5-6 tysięcy lat temu. Następnie na ruinach tego antycznego miasta zbudowano kolejne, a finalnie zostało ono opuszczone w 1923 roku na wskutek wymiany ludności turecko-greckiej, czyli przechadzając się po mieście widzimy ruiny miasta zbudowanego na ruinach innego miasta i do tego oczywiście opuszczone, jak to ruiny. Jedną z rzeczy, która rzuca się w oczy, to podobieństwo, a wręcz identyczność wielu domów, ten sam układ, kolory ścian, jeśli zostały, no nawet pozostałości kominków w każdym domu w identycznym miejscu. Bardziej to wszystko wygląda, jakby ktoś zbudował tu kiedyś osiedle, tyle że ponad 100 lat temu i firma zbankrutowała. Brakuje też trochę logiki w układzie tego miasta, jeśli wziąć pod uwagę, że gdzie się znajduje i to, że OFI wersja mówi o setkach zwierząt gospodarskich, które były trzymane w domach na niższych piętrach i codziennie wypasane. Dla mnie coś tu nie grało. Kilka tysięcy ludzi, setki zwierząt, jednocześnie rzemieślników oczywiście, na uliczki takie jakie są. Bardzo ciekawy temat i jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami, to odsyłam do wspomnianego filmu. Poczytania we własnym zakresie, a najlepiej odwiedzenia, bo miejsce zdecydowanie jest warte odwiedzenia i pochodzenia kilka godzin co najmniej po tym terenie, a koszt biletu tam, jak pamiętam, wynosił coś chyba 20 lir, czyli około 5 zł też. Kanion, który daje wiele możliwości na ciekawe spędzenie czasu. Można sobie zrobić spacer, który zajmie około 2-3 godzin. Można przejechać się na tyrolce, wynająć terenowe auto z kierowcą, które zabierze nas na wycieczkę wzdłuż kanionu, a także zaliczyć rafting pontonem. W gratisie duża różnorodność ptactwa, w tym pawie, kaczki czy inne pływające i latające ptaki. Trasa widokowa nie jest zbyt wymagająca, ale widoki super, zwłaszcza ciekawe formacje skalne. Na pewno warto to miejsce odwiedzić, gdy jesteście w okolicy. Jeśli ktoś lubi kontakt z naturą, piękne widoki, samotność, ciszę i długie spacery, to ten kanion może być albo ciekawą alternatywą dla kanionu Goniuk lub jego dopełnieniem. Niemal 4 km spaceru w jedną stronę, po drodze ruiny, a na końcu wodospad i ta cisza po drodze mogą być ciekawą odskocznią od codziennego gwaru miasta. Kanion ten był tłem dla filmu, w którym opowiadałem o życiu poza systemem, a bardziej jedną nogą poza systemem. Tego tematu nie będę oczywiście tu rozwijał, bo film już jest na moim kanale i wystarczy tylko kliknąć, by przy okazji obejrzeć sobie te piękne widoki. Zapraszam do oglądania. Przy okazji, jeśli ktoś chce posłuchać o takim życiu na uboczu systemu, to będzie to połączenie 2 w 1. Do tego kanionu trafiliśmy z polecenia naszych znajomych. Jest on słabo reklamowany i nie jest go tak łatwo znaleźć nawet na Google Map, więc trafić nie jest łatwo. Ale jeśli macie trochę czasu,
to możemy go gorąco polecić. Anamurium to jedno z antycznych miast w drodze z Mersin do Alania, które może zaskoczyć kogoś, kto szuka nieścisłości w wersjach oficjalnych, czyli na przykład nas. W ramach ciekawostki dodam, że znajduje się ono na najbardziej wysuniętym na południe przylądku Turcji, a przy dobrej pogodzie można zobaczyć nawet Cypr, o ile macie jakiegoś super zoomowca. Aby zwiedzić miasto, nie zostawiamy samochodu na parkingu i kupujemy bilet, jak z reguły tak jest, tylko odwrotnie. Najpierw kupujemy bilet, przejeżdżamy przez bramę i jedziemy do miasta. Gdy wjedziemy na jego teren, to możemy tam zostać nawet cały dzień, aż do zamknięcia. Koszt biletu 20 lir na każdego ludzia. Jeśli zwiedzacie to miasto bez kampera, to na pewno warto zabrać ze sobą jakieś jedzenie, bo na pewno godzina nie wystarczy na takie zwiedzanie. Można tam spędzić i cały dzień przy okazji plażując. W mieście można zobaczyć wiele antycznych budynków, w tym teatr, kościoły, akwedukt, nekropolię, ale także port, wiele łaźni oraz setki budynków wyglądających na domy mieszkalne. W wielu budynkach, w tym dawnych łaźniach, pozostało sporo dobrze zachowanych lub odtworzonych mozaik. Czy są autentyczne? Nie wiem, ale warto zauważyć, że niektóre budynki są zbudowane od nowa i aż rzuca się w oczy tak trochę ich nieautentyczność. Miasto jest nieźle oznaczone tablicami informującymi o tym, co ofi chcieliby, żebyśmy wiedzieli czy wierzyli, ale i bez tych informacji można tam się niemal przenieść w czasie i odczuć klimat tego miejsca. Po wjeździe do Turcji spotkani po drodze Polacy polecali nam kilka miejsc, w tym m.in. właśnie miasteczko Kasz. Nieduże miasteczko, którego strzeże śpiący na pobliskiej górze gigant. W miasteczku znajduje się antyczny teatr, marina, sporo klimatycznych uliczek ze sklepami sprzedającymi praktycznie wszystko, co turyści mogliby kupić. Polecamy zwłaszcza czekoladowe bomby. Totalnie nie keto, ale jak ktoś lubi słodycze, to powinien być zachwycony. W innej opcji można się przesłodzić aż do pożygania, ale warto spróbować. W każdy piątek można odwiedzić lokalny targ i zostać oskubanych przez miłych lokalnych sprzedawców. No chyba, że nie patrzycie na ceny i nie liczycie wydanej reszty. Przed nami miasteczko odwiedził jeszcze jeden znajomy, który był nim zachwycony i również je polecał. A w samym mieście tak znów przypadkiem poznaliśmy sympatycznych Polaków, którzy zaparkowali dosłownie drzwi w drzwi z naszym kamperem. Oczywiście pozdrawiamy. My w miasteczku zostaliśmy kilka dni, pomimo że planowaliśmy tylko jedną noc i muszę przyznać, że byłem zaskoczony i miasteczkiem i tym, że w takim mieście może być tak cicho w nocy. A przynajmniej tak było, gdy my je odwiedziliśmy. Alania to jeden z najbardziej znanych kurortów w Turcji. Duże miasto, do którego byśmy nie wjechali, ale była to w pewnym sensie wizyta sentymentalna z czasów przed kamperem. Samo miasto jest ogromne, fani shoppingów powinni być zachwyceni. Poza sklepami oczywiście jest kilka miejsc godnych odwiedzenia. Są oczywiście plaże, w tym plaża Kleopatry, zamek, a właściwie bardziej twierdza. Jest też czerwona ceglana wieża, duży port, kolejka linowa oraz kilka otwartych non-stop targowisk czy bazarów. Poza miejscami godnymi zwiedzenia jest też kilka miejsc godnych odwiedzenia. Mam tu oczywiście na myśli kulinarne, w tym przypadku specjały i na przykład naprawdę pyszne lody robione na bazie koziego sera. Konsystencją trochę przypominają gumę, ale smak jest doskonały. Oczywiście trzeba pilnować rachunku, bo nam do zamówienia do zamówionych lodów, kunefę i 2 kaw znów doliczyli coś ekstra. Na szczęście akurat robiłem filmik, którym chciałem Wam polecić tą kawiarnię, bo i nam ją ktoś polecił. Tak więc przy okazji stał się on dowodem na próbę wyłudzenia dodatkowych pozycji na rachunku, których nigdy nie zamawialiśmy. Dodam, że te lody czy kunefę można zjeść nie tylko w Alania, ale też w wielu innych miejscach w Turcji, na co również się skusiliśmy jeszcze wielokrotnie. Samo miasto jest za to bardzo przyjemne do zwiedzania, na przykład rowerami czy hulajnogami.
bo jest sporo ścieżek rowerowych, tak więc nie trzeba parkować kampera w samym centrum, ale spokojnie można zostawić go gdzieś na obrzeżach i sobie do centrum dojechać. Side to miasto, którego nie było w naszych planach. Ostatecznie przyjechaliśmy na totalnym spontanie i okazało się być jednym z ciekawszych miejsc, gdzie historia jest tworzona na nowo, a badania i odbudowy zabytków są sponsorowane przez sieć hoteli. Nie wierzycie? Też się zdziwiliśmy. Przechadzając się ulicami miasta, non-stop napotykamy na jakieś niby antyczne ruiny lub walejące się wszędzie ich części, a ciekawostką może być to, że praktycznie wszystkie były ponumerowane i jakby czekały do powtórnego wykorzystania i ułożenia już według nowego projektu. Wiele elementów na oko nie pasuje do innych, jak na przykład poprzyklejane elementy płytek, czy kompletnie nowe, świeżo odlane fragmenty, które posłużą zapewne do jakiegoś projektu. A niektóre budynki wyglądają jakby były dosłownie zlepione z jakichś antycznych śmieci, czy ruin właśnie i jeszcze w połączeniu z gruzem z obecnych czasów. Jak na przykład ta brama wejściowa do miasta. Niby zbudowana, później przebudowana i tak dalej. A finalnie trochę tak wygląda jak błąd w Matrixie. Trafiliśmy też na budowę, gdzie dosłownie budowano ruiny przy pomocy dużego dźwigu, a obok również była tablica informująca, że teren budowy jest sponsorowany przez sieć hoteli. Nie wnikam, jaka będzie historia tych budowanych ruin na przykład za 10 lat, ale na mój gust, jeśli coś jest sponsorowane, to znaczy, że to sponsor decyduje o finalnym rezultacie, a może i wynikach badań, w tym wypadku archeologicznych. Zobaczymy. W Side nakręciłem 2 filmy. Jednego dnia przechadzając się po ulicach miasta opowiadałem o skarbie człowieka, ale wiele nieścisłości tak odwracało moją uwagę, że wtrącałem też moje uwagi na temat tego, co moje oczy zauważały. Ten już jest na moim kanale od jakiegoś czasu i można go obejrzeć. Jednak ta ogromna ilość nieścisłości, która zwróciła na moją uwagę na tyle, że kolejnego dnia postanowiłem zrobić jeszcze jeden materiał wyłącznie o ruinach i zabytkach. Ten film czeka w kolejce i zapewne niebawem też go wrzucę na mój kanał. Pinara to kolejne miejsce, do którego, jak i do innych fajnych miejsc, trafiliśmy zupełnie przypadkiem. Fajnie się tak złożyło, bo akurat ktoś ze znajomych na FB wrzucił to miejsce jako ciekawostkę, pomimo że tam nigdy nie był, a my sprawdzając szybko na mapie, okazało się, że nie musimy dużo zjeżdżać z naszej trasy, dosłownie kilkanaście kilometrów. No i dodatkowo to miejsce było dosłownie w naszym zasięgu i to jeszcze tego samego dnia, gdy zobaczyłem właśnie tą informację u znajomego na tej tablicy. No nie mogliśmy przepuścić takiej okazji. Dzień później to bylibyśmy pewnie już ze 100 km dalej i pewnie byśmy nie wracali. Zbieg okoliczności. No a tak trafiliśmy na prawdziwą perełkę. Oczywiście naszym zdaniem. Można powiedzieć, że kumulacja ruin i czego tylko można by oczekiwać w jednym miejscu. Bo na przykład w Fethiye za, zdaje się, 3 takie wycinanki w skale zwane grobowcami trzeba zapłacić 20 lir, a tutaj było ich dziesiątki, jak nie setki. Do tego jeszcze jakieś grobowce na skalę, amfiteatr i cała sterta innych ruin. No perełka. I to za darmo. Zostaliśmy oczywiście kilka dni, tym bardziej, że w promieniu iluś tam kilometrów nic nie ma. Tylko te ruiny i cisza. I odremontowany parking z toaletami, wodą i raz dziennie przyjeżdżającym panem, który się tym wszystkim opiekował. A na dokładkę częstował herbatą parzoną na opalanym drewnem czajniku. Jeśli jeszcze kiedyś będziemy w Turcji, w tych regionach, to to miejsce raczej na pewno odwiedzimy jeszcze raz, bo pomimo kilku dni nie zdążyliśmy wszystkiego zbadać. Zwłaszcza tak zwanych grobowców, które wyglądały jak powycinane okna w skałach. Nie będę dzisiaj wnikał, jak ktoś wdrapywał się na taką skałę z jakimiś dłutami albo antycznymi piłami, wisząc na jakichś linach albo bardzo długich drabinach, wycinał kawały bloku, co by zrobić miejsce na czyjeś zwłoki, które następnie by sobie leżały na widoku jako żarcie dla wszelakiego ptactwa.
Pomijam już skomplikowanie tego procesu i czas potrzebny na zrobienie takiego grobowca, ale okej, może antyczni mieli sprzęty, o których nie wiemy, albo to było coś innego. Będę o tym miejscu robił film, tak więc ciekawskich zapraszam albo do oglądania, albo do odwiedzenia tego miejsca samemu, gdy już będziecie w Turcji. O tak, Derinkuyu to jedno z podziemnych miast w Kapadocji, uznawane za największe podziemne miasto, w którym ponoć kiedyś mieszkało nawet 20 000 ludzi. Nie mogliśmy nie odwiedzić. Odwiedziliśmy również jeszcze i inne podziemne miasta, ale też kilka miast, a bardziej nazwałbym to wiosek wydrążonych w skałach również na powierzchni. Jeśli natomiast chodzi o Derinkuyu, to jest, jak wspomniałem, największe. W mieście nie tylko mieszkały ponoć tysiące ludzi, ale również i zwierzęta, jak krowy, kozy i inne. Ale też była i winiarnia, kościoły, a nawet cmentarz. I wiele zakładów, drobnych rzemieślników. No historia zadziwiająca, a jeszcze bardziej sam fakt, że parę tysięcy lat temu antyczni ludzie potrafili wydrążyć takie ilości tuneli i pomieszczeń, przy okazji zabezpieczając je całą masą pułapek i labiryntów przed najazdami ówcześnie non-stop walczących ze sobą ludów. No tak przynajmniej próbują nas przekonać OFI. My zwiedziliśmy, a wręcz można powiedzieć, że sfilmowałem każdy tunel i każde pomieszczenie. Nie tylko tego miasta, ale i kilkunastu innych. Będę o tym i innych miastach oczywiście robił filmy, tak więc i w przypadku tego miejsca zapraszam również albo do oglądania, albo do odwiedzin samemu i podzielenia się swoimi przemyśleniami. Koszt wstępu, gdy my byliśmy kilka miesięcy temu, to było 100 lir od jednego człowieka. A ile teraz? No z tego, co gdzieś tam wyczytaliśmy w komentarzach, ponoć cena wzrosła do 250 lir. Ale to dajcie znać. Stambuł, Konstantynopol. Nazw do wyboru i koloru jak ludzi zamieszkujących to miasto. Jest to jedyne na świecie miasto, które znajduje się na dwóch kontynentach, gdzie jedna część znajduje się w Azji, a druga w Europie. Podstawowe dane o tym mieście można znaleźć wszędzie, czy to w Wikipedii, czy innych miejscach, więc nie będę tego szukał i wam czytał, bo tego nie robię. Warte w tym mieście zobaczenia to Hagia Sofia, Błękitny Meczet, Grand Bazar i kilka pomniejszych, a także most i wieża Galata. Ciekawostką jest to, że na przykład na moście Galata znajduje się wiele restauracji, gdzie można zjeść smażone rybki, a specjalnością jest kanapka z rybą. My pomimo, że kusimy się na jedzenie w restauracjach, bo lubimy testować lokalne smaki, to w tym przypadku w każdym miejscu nie wyglądają one apetycznie. Po prostu buła z kawałeczkiem ryby to nie jest coś, na co bym się rzucił nawet głodny. Spróbowaliśmy za to pieczonych kasztanów i też bez zachwytu. Ale na co liczyć w miejscu, gdzie turystów miliony, a i raczej taki klient nigdy więcej nie wróci. Jeśli ktoś lubi duże miasta, to miejsce idealne. Jest głośno, jest setki naganiaczy, na niektórych uliczkach niemal co 20 metrów ktoś na coś namawia. Po prostu nie da się przejść nawet późno w nocy spokojnie. Ale taki to już klimat. Jeśli ktoś to lubi, to miejsce warte zostania nawet kilka dni. My spędziliśmy 2 dni i nam wystarczyło. Kapadocji nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jest to region znajdujący się w samym sercu Turcji. Słynie szczególnie z instagramowych zdjęć z balonami i malowniczych pejzaży skalnych, zwłaszcza o wschodzie i zachodzie słońca. Z uwagi na to, że materiał skalny jest dość miękki, w wielu miejscach zostały wykute nie tylko domy, kościoły czy inne budowle, ale i całe miasteczka, w tym m.in. wspomniane wcześniej miasto Derinkuyu. Teren Kapadocji jest rozległy, obejmuje wiele miast i nad- i podziemnych, dolin, wąwozów, dlatego ze względu na duży obszar, jaki zajmuje, warto przyjechać na dłużej niż 1 czy tam 2 dni. My spędziliśmy ponad tydzień, a i tak nie zobaczyliśmy wszystkiego. Jeśli ktoś jest za to koneserem win włoskich lub win hiszpańskich, to nie polecam wina produkowanego w Kapadocji. Jest po prostu niedobre, ale to oczywiście kwestia gustu.
Napiszcie w komentarzach, które z tych miejsc Wy już odwiedziliście albo planujecie odwiedzić, a także z których miejsc chcielibyście, aby filmy najszybciej pojawiły się na naszym kanale. Zapraszamy do kolejnych odcinków i oczywiście, jeśli już jeszcze tego nie zrobiliście, do klikania tego, co go trzeba. Zdrawiamy.